Czy Fishing Planet dobiega końca? Czy już czas na Fishing Planet 2? Chciałbym podzielić się z Wami moimi, powiedzmy, przemyśleniami, które już od długiego czasu przewijają się przez moją głowę. Moim zdaniem to już koniec Fishing Planet, swoje szczyty osiągnęli i już czas na Fishing Planet 2. Pisałem już nieraz o tym na Discordzie, ale zawsze są zwolennicy gry, którzy atakują, w ogóle nie przyjmując moich argumentów, a sami zmieniają temat, aby rozmyć moje. Dlatego postanowiłem, aby powstał ten film. System ekonomiczny w grze został tak zaprojektowany, że dobiega końca. Polega na tym, że każda kolejna mapa dostarcza nam większej ryby i wyższy level, co wiąże się z mocniejszym sprzętem. Były wyjątki jak mapa Ukrainy czy Mongolii. Teraz gra doszła do oceanu, czyli możliwości się już kończą dalszego zarabiania na DLC. Można powiedzieć, że ten system ekonomiczny gry zapędził w kozi róg twórców. Bo co teraz, w jak sposób pozyskiwać pieniądze z gry? Wiadomo, można jeszcze tworzyć mapy oceanu, ale czy jest sens? Każde DLC jest coraz droższe, a to wynika z tego, że poprzednich by nikt nie kupił. Tak więc kolejna mapa oceanu będzie jeszcze droższa, chyba że obniżą ceny dotychczasowych, które generalnie sprzedają się znacznie słabiej. Mam nadzieję, że twórcy już rozmyślają nad kolejną grą, ta ma już 10 lat, więc czas na coś nowego, pełnego świeżości. Z innym systemem ekonomicznym, który według mnie się sprawdzał, ale okazał się niedoskonałym i z pewnymi wadami. Jak na przykład gracz z wyższym levelem nie ma motywacji wracać na mapy z niższym levelem, ponieważ ryby mają blokadę wagową z przyczyn ekonomicznych gry. Kolejna wada to zbyt duża ilość pieniędzy, którzy dotarli już do oceanu i nie mają gdzie ich wydawać. Gdzie początki zaś gry są bardzo trudne i trzeba z głową dysponować nimi, bo można łatwo zbankrutować. Wiem, że nie jestem pewnie jedyny, co do takich wniosków doszedł, ale na Discordzie odnoszę wrażenie, jakbym był jedyny, co uważa, że Fishing Planet już kończy swoje możliwości rozwoju. Oczywiście gra nadal będzie działać i nawet może być wspierana tak, aby przeskok nie uderzył w płynność finansową. Fishing Planet to świetna gra, dała mnóstwo dobrych chwil, ale każda gra ma swój czas. I ten czas właśnie się kończy. Może czas już zacząć nowy rozdział Fishing Planet 2? Co powinno się zmienić w grze? Ryba powinna rosnąć, przynajmniej dać poczucie graczowi, że tak jest. Wtedy gracz z wysokim levelem zawsze mógłby powrócić na mapy początkowe, aby poprawiać statystyki rankingowe. Ryba nie powinna mieć swojej maksymalnej wagi, bo wtedy ranking nie miałby w ogóle sensu. Obecny ranking w grze niby jest, ale tak naprawdę to tylko iluzja. Bo non-stop on jest resetowany i wszystkie ciężko zdobyte rekordy gracza są usuwane, więc po co zwracać uwagę na niego, jeśli nie jesteśmy wynagradzani, lecz karani. Dlatego musi ryba rosnąć, aby ranking miał sens. To już kwestia dobrze przemyślanej matematyki w grze. Następnie ryby unikatowe muszą być bardzo rzadkie do złowienia, tak aby gracz odniósł wielką satysfakcję, kiedy taką rybę złowi. Zbyt częste ich łowienie odbiera poczucie wyjątkowości. Teraz co powiem, na pewno dużą część graczy zdenerwuje. Uważam, że markery w grze nie powinny być. To zabija logikę gry wędkarskiej, gdzie doświadczenie gracza jest nieistotne. Bo każdy gracz bez względu na umiejętności po dostaniu markera jest królem wód. Ogólnie ryba nie powinna stać w jednym miejscu. Przygoda wędkarska musi być wielka niewiadomą, co ja dzisiaj złowię, a nie z góry być pewnym, jakiego unikata złapię. Co do walki ryb, również dobrze, jakby ten element został poprawiony. Bo mechanika jest bardzo uproszczona, wystarczy trzymać jeden przycisk i ryba złowiona. Oczywiście mógłbym dalej mówić, co można poprawić, co dodać do gry, ale generalnie fajnie byłoby, aby bardziej położyli nacisk na realizm i rywalizację, bo to główne cechy, jakie powinna mieć gra wędkarska. Podsumowując, uważam, że to dobra chwila, aby zacząć pracę lub być może ogłosić na 10-lecie, że tworzą już nową grę. Na swoim koncie mam tysiące godzin i doszedłem do takiego momentu, że gra bardzo znudziła mnie. Myślałem, że mapy oceanu dodadzą świeżości, ale one spowodowały, że przestałem grać. Każda nowa dodawana mapa to kopiuj i wklej. Różnią się tylko tym, że mamy inny krajobraz i nowe modele ryb. Ogólnie dla weteranów gry nic ciekawego się nie tworzy. Wiadomo, że można dalej w jakiś sposób rozwijać grę, ale czas już dać nową grę, bo konkurencja nie śpi. I tym akcentem zakończę i mam nadzieję, że pobudzę u graczy chęć zagrania w Fishing Planet 2.